A co gdybym wam powiedział, że prawdziwą architektką polskiego wzrostu była kobieta ledwo wspominana w podręcznikach do historii? Przygotuj się zatem na odkrycie zapomnianej opowieści o Emnildzie, strategicznej potędze, której cichy wpływ ukształtował naród. Jej geniusz nie polegał przecież na władaniu mieczem, ale na opanowaniu zawiego tańca dyplomacji i władzy za kulisami. Bo w cieniach średniowiecznych kronik kryje się tajemnica, która być może zmieniła bieg naszej historii. To nie tylko opowieść o królach i bitwach, ale przede wszystkim o kobiecie, która zorganizowała imperium w cichych zakamarkach dworu Piastów. Zatem przygotuj się na tą opowieść. Emnilda była trzecią żoną Bolesława Chrobrego, ale jej rola w historii nie mierzyła się kolejnością w życiu monarchy. Córka Dobromira, władcy, którego imię pojawia się tylko raz i znika. Czy to też niefrapujące? Niewielu wie, kim tak naprawdę był. Czy był księciem z Moraw, a może z Łużyc, a może z południowych rubieży dawnej Słowiańszczyzny? Kronikarze oczywiście milczą, albo piszą tak, jakby wiedzieli, że nie wolno im zdradzić prawdy. Zatem kim mogła być Emnilda? Czy była to Chodika, córka niemieckiego Bilunga, wychowana w klasztorze w Mecklenburgii, ukształtowana przez chrześcijański Zachód? Czy raczej jednak córka owego Dobromira, słowiańskiego księcia z plemienia Lędzian, z ziem dzisiejszej Lubelszczyzny, pogranicza Starego Świata, gdzie duchy przodków jeszcze długo po chrzcie szeptały w zarośniętych puszczą gajach? Mamy dwie wersje, mamy dwa światy i tylko jedną kobietę, o której milczą zagadkowo wszyscy. Zachodnie przekazy mówią o Chodice, młodej zakonnicy, o Patce z Mecklenburgii, którą Bolesław miał pojąć za żonę. Córka Bilunga, z rodu powiązanego z cesarstwem, wykształcona, pobożna, uformowana w duchu kościoła. Światowa kobieta Zachodu. W tej wersji Emnilda jest symbolem chrześcijańskiego światła, które wniosła na polski dwór. Miała ułagodzić gwałtowność Chrobrego, wprowadzić go na ścieżkę dyplomacji, rozmów, zrozumienia nowej wiary. To ona miała przemawiać głosem rozsądku, gdy mąż sięgał gorliwie po miecz. To ona miała modlitwą i miłosierdziem łagodzić jego gniew. Ale czy to niezbyt chyba doskonały obraz? Czy nie brzmi jak historia napisana po to, by usprawiedliwić małżeństwo polityczne piastowskiego władcy i niemieckiej księżniczki? Bo mamy też drugą opowieść, mówiącą, że ojcem Emnildy był wspomniany wcześniej Dobromir, słowiański książę z krwi dawnych plemiennych Lędzian, ludu silnego, niezależnego, oczywiście do czasu, który żył między Wisłą a Sanem, w krainie pełnej grodów i dawnych świętych pogańskich miejsc. Ludu, który nie uznał jeszcze całkiem nowego chrześcijańskiego Boga, a jego władcy trzymali w rękach tradycję starszą niż wszystkie nowo powstałe królestwa Piastów. W tej wersji Emnilda była córką wschodu, nie z żadnego klasztoru, lecz ze słowiańskiego grodu, nie wychowaną w ciszy klasztornych modlitw, lecz w gwarze plemiennego życia, w świecie, gdzie słowo miało inną moc. I tak nie niosła ze sobą wyłącznie tylko krzyża, lecz także pamięć tej innej, dawnej wiary, umiejętność przetrwania między tym, co stare, a tym, co zupełnie nowe. Czy zatem w takim wypadku mogła być córką tylko i wyłącznie Dobromira, którego imię pojawia się w kronikach tylko raz, by szybko zniknąć? I po co to imię zostało zatarte? Bo zbyt mocno pachniało pogaństwem? Słuchajcie, tak naprawdę obie wersje mogą mieć sens, obie są możliwe i obie chyba niewygodne. Zatem czy mogła być pewnego rodzaju sumą kompromisów? Bo jeśli była Chodiką, to dlaczego zachodnie kroniki wspominają o niej tak niejasno, jakby nie chciały powiedzieć zbyt wiele? A jeśli była Emnildą z Lędzian, to dlaczego polskie źródła nie rozwijają jej pochodzenia? Jakby obawiano się wspomnieć o jej dawniejszych korzeniach, może starszych i szlachetniejszych od samych Piastów. A może jak zwykle bywa to w większości przypadków, że prawda leży gdzieś pośrodku. Być może była kobietą z pogranicza, nie tylko tego geograficznego, ale i duchowego, między starym światem Lędzian a nowym porządkiem chrześcijańskich Piastów, między siłą tradycji a koniecznością nieuchronnych zmian. Jakie tajemnice skrywał dwór Dobromira? Co jego córka wyniosła z domu dzieciństwa?
Już jako dziecko obserwowała świat dorosłych. Widziała, jak decyzje jednego człowieka potrafią zmieniać losy wielu. Jak rywalizacja, intrygi i pozorne przyjaźnie decydowały o tym, kto przeżyje, a kto po prostu zginie. Była świadkiem sekretów ojca i jego współpracowników, słuchała szeptów w różnych pewno komnatach i widziała, że siła często przychodzi nie do najgłośniejszego, ale do tego, kto wie, kiedy milczeć, a kiedy należy działać. Czy to właśnie tam, w dzieciństwie, ukształtowało się jej rozumienie polityki jako gry subtelności, gestów i niewypowiedzianych słów? Gdy w końcu przybyła na dwór Chrobrego, organizacja piastowska była młodym państwem, rozdartym między chrześcijańskim zachodem, a jeszcze dawną słowiańską, pogańską tradycją. Kiedy weszła do komnat królewskich, dostrzegła zapewne siłę i nieprzewidywalność przyszłego swego męża, którego wszyscy znali jako wojownika i wielkiego zdobywcę, a który w prywatnym życiu był człowiekiem pełnym pasji, ogromnej furii, gniewu i wątpliwości. Emnilda nauczyła się, że wpływ nie polega na rozkazywaniu, lecz na subtelnym kierowaniu myślami, emocjami i w końcu finalnymi decyzjami. Czy Chrobry był świadomy, że jego umysł już wtedy stawał się areną cichej rozgrywki? Gal Anonim pisał: Nieraz bowiem żona jego, kobieta mądra i roztropna, wielu wydanych na śmierć za przestępstwo wyrwała z rąk pachołków. Ocaliła od bezpośredniego niebezpieczeństwa, śmierci i więzienia. Pod strażą zachowywała ich miłosiernie przy życiu, niekiedy bez wiedzy króla, a kiedy indziej za jego milczącą zgodą. Czy naprawdę chodziło tu o litość, a może strategię? Chroniąc jednych, być może skazywała jednocześnie drugich, jak miecz obusieczny. Czy kronikarze zdołali ukryć w swoich zapisach fakt, że wiele decyzji króla wynikało z jej sugestii, a nie jego własnych, chociaż zapewne nawet wypowiadanych jego ustami? Ilu ludziom udało się uciec dzięki jej interwencjom od śmierci? Ilu w ogóle zdawało sobie sprawę z tego, że cichy wpływ jednej kobiety decydował o ich życiu i o ich śmierci? Być może nawet tego mogli nie wiedzieć. Emnilda nie była biernym obserwatorem życia politycznego w organizacji Chrobrego. Towarzyszyła mu podczas rozmów z cesarzem Henrykiem II w Marseburgu. Jej obecność nie była w tymże wypadku zwykłą dekoracją dla mężczyzny. Była częścią oczywiście przemyślanej strategii. Czy jej spojrzenie, uśmiech, słowo wypowiedziane w półuśmiechu zmieniało decyzję monarchy? A jeśli tak było, to jak bardzo kronikarze cenzurowali tę prawdę, żeby zwykły lud nie dowiedział się, że władza nie zawsze jest tym, czym się wydaje na zewnątrz. Kiedy w końcu Chrobry czynił preparację do wojny z Niemcami, to nie tylko jego ambicja decydowała o losach tych dwóch państw, czy jej wpływ był moralnie neutralny, czy wręcz przeciwnie, właśnie na coś nakierunkowany, czy wiedziała, że historia zapisze później Chrobrego jako wielkiego króla Polski, a ją całkowicie przemilczy. I czy sama chciała być pamiętana, czy raczej wolała jednak pozostać tą cichą bohaterką w cieniu, która paradoksalnie nakierunkowuje innych na określone cele i działania. Bo przecież to właśnie ona wspierała go stanowczo w tym wysiłku wojennym. W codziennym życiu dworu Emnilda miała wpływ, bądźmy ze sobą szczerzy, na wszystko. Od edukacji dzieci przez kształtowanie obyczajów po subtelne negocjacje religijne. Każde jej słowo, każdy gest były częścią niejawnej gry, a przecież kronikarze pisali dla niższych warstw społeczeństwa, dla tych, którzy nie mogli widzieć szachów polityki z góry, nie byli na tej planszy. Ile prawdy ukryto, ile pozostawiono w półsłówkach, które dziś musimy odczytywać jako nierozwikłaną zagadkę. Niektórzy twierdzą, że faworyzowała swego syna, Mieszka, doprowadzając do jego małżeństwa z Rychezą, wnuczką cesarza Ottona II, czy działała dla dobra dynastii, dla Piastów, czy dla własnej wizji przyszłości, a może wszystko było jedną wielką przemyślaną rozgrywką od samego początku, której nasze państwo, dynastia i życie ludzi było tylko pionkami na szachownicy, a Emnilda trzymała w dłoni tą ukrytą moc, niejako mistrzyni gry. Nie wiemy tego. Nie znamy też dnia jej śmierci. Nie wiemy, gdzie spoczęła. Nie ma portretu, nie ma kroniki, która w pełni oddałaby jej znaczenie.
Czy to oznacza, że nie była istotna? Ja ośmielam się twierdzić, że oczywiście nie, a prawda była całkiem inna. Dzisiaj pozostały nam tylko fragmenty, milczenie, ale w tym zagadkowym milczeniu kryje się prawda. Kobiety w średniowieczu decydowały, choć ich decyzje często zamazywano i przemilczano. Emnilda. Nasza cicha królowa, która kierowała umysłem króla. Kobieta, o której kronikarze nie odważyli się napisać zbyt wiele. Ciekawe dlaczego. Może wiedzieli, że bez niej Chrobry nie byłby tym, kim stał się dla nas później. I że czasami to, co niewypowiedziane, ma większą siłę niż wszystko, co zapisane. Na końcu możecie zadać sobie pytanie, ile z tego, co znamy o historii, jest prawdą, a ile jest inscenizacją dla oczu innych ludzi. Kto naprawdę kierował losem pierwszego piastowskiego państwa? I czy cichy wpływ jednej kobiety mógł przesunąć bieg historii w sposób, którego kronikarze nigdy nie odważyliby się ujawnić? Kiedy patrzymy na jej życie, widzimy coś, czego nie potrafimy jednoznacznie nazwać, bo Emnilda czy Chodika nie pasuje do żadnego z obrazów, które zostawili nam kronikarze. Nie była bierną żoną, nie była zwykłą ozdobą przyszłego tronu. Kronikarze pisali, że niestateczny umysł męża ku dobremu zawsze kierowała. Ale jak? Szeptem? Słowem, które tylko on rozumiał? Czy może przez sieć wpływów i rozmów, które nigdy nie trafiły na pergamin? Dziś patrzymy na jej postać jak na odbicie w wodzie, rozmazane, niepewne, zmienne. Zależy, w jakim świetle na to spojrzeć. Czy była córką Bilunga, z cesarskiej krwi, czy raczej lędzianką, dziedziczką słowiańskich tradycji i mądrości przodków? Jak zwykle, nie wiemy. I może właśnie w tej niewiedzy kryje się jej prawdziwa siła i moc. Bo Emnilda jest jak most pomiędzy dwoma światami. Pomiędzy pogańską ziemią a chrześcijańskim niebem, między kroniką a milczeniem, między mitem a prawdą. Być może nigdy nie poznamy jej prawdziwego pochodzenia, ale może nie o to w tym chodzi. Może ważniejsze jest tu zupełnie co innego, że niezależnie od tego, skąd przybyła, potrafiła zmienić bieg historii. I właśnie dlatego starano się o niej milczeć.